Hogwarts Legacy. Gra wydana 10 lutego 2023 przez producenta Avalanche Software. Grę można kupić na Steam za 269 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 77 zł z cash-shopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy przygody czarodzieja lub czarodziejki w świecie Harry'ego Pottera wyszły dobrze? Czy historia jest jakkolwiek ciekawa? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, o której było bardzo głośno i to nie tylko ze względu na fakt, że powstaje nowa produkcja z uniwersum Harry'ego Pottera, ale również przez kontrowersje związane z autorką przygód młodego czarodzieja. Jednakże jesteśmy tu dla rozrywki i wrażeń, a nie dla konfliktów społecznych, dlatego opowiedzmy sobie na początek coś o tej grze. Hogwarts Legacy to gra o przygodzie młodego czarodzieja lub czarodziejki, których możemy sobie stworzyć według własnego widzimisię. Następnie dowiadujemy się, że nasz przyjaciel oraz nauczyciel, czyli profesor Fig, pomoże nam w wielu kwestiach. Pierwsza to dołączenie do Hogwartu na 5. roku, a druga to rozwiązanie pewnej zagadki związanej z żoną naszego profesora, ale i głównego złoczyńcy tej gry, czyli goblina Ranrocka. Już na samym początku, gdy lecimy w wozie z Figiem oraz jego przyjacielem, atakuje nas smok, także kilka minut gry, a my już mogliśmy być martwi. Następnie przenosimy się do tajemniczego zamku, gdzie odkrywamy pewne tajemnice, a potem dostajemy się do komnaty, gdzie znajduje się myśl odsiewnia. Następnie spotykamy głównego złola i po krótkiej wymianie zdań uciekamy do portalu, który przenosi nas w okolice Hogwartu, a gdy się już tam dostaniemy, to przywita nas dyrektor Black i zaczynamy naszą przygodę w szkole czarodziei. Muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, jak ładnie prezentuje się zamek, jak żywi są NPC i jak z wieloma postaciami można pogadać. Miałem też sporo misji już na początku do zrobienia i napotykałem wiele zagadek, więc na pewno się tu nie nudziłem. Dodatkowo już od początku można zobaczyć, ile zaklęć będziemy mogli odkryć, więc wiedziałem, że będzie tu co robić. I faktycznie jest, ponieważ mamy naprawdę niezłą ilość misji pobocznych, sporo zagadek, znajdziek i miejsc do eksploracji, więc naprawdę byłem podjarany tym światem i samą grą. To, co rzucało mi się w oczy, to chociażby animacje i mimiki twarzy bohaterów, przez co czułem, że twórcy naprawdę sporo włożyli w to pracy. Chociaż czasem dziwnie mi się patrzyło, jak pewne gesty czy ruchy, które bardziej pasowały do nastolatek czy młodych kobiet, wykonuje starsza osoba. Jakoś dziwnie mi się na to patrzyło, jakby ta postać nie była do końca poważna, jak mówi chociażby o śmierci męża. Niezwykle przyjemnie mi się walczyło w tej grze, ponieważ mamy sporo możliwości jak zaklęcia związane z ogniem, rzucanie przedmiotami we wrogów, podnoszenie ich i ciśnięcie nimi o ziemię, czy zamrożenie. Możliwości jest sporo. Podobało mi się to, ile miałem możliwości w pokoju życzeń, czyli miejscu, gdzie możemy stawiać różne stoły do craftingu, ulepszeń, czy do hodowli roślin na mikstury. Dodatkowo mieliśmy tam skrzata, który nam pomagał, ale i dawał sporo zadań do zrobienia. Prócz dostosowania naszej postaci jak włosy chociażby, mamy spore możliwości co do ekwipunku, bo sporo znajdziemy po drodze przydatnych rzeczy, a dodatkowo możemy na nie nanieść efekt, że wyglądają kompletnie inaczej, ale statystyki zostają. Możemy też ulepszać i zmieniać rękojeść różdżki. Coś, czym byłem naprawdę zafascynowany, to latanie. I nie mówię tu wyłącznie o miotle, chociaż to z niego głównie korzystałem, ale przede wszystkim o hipogryfie chociażby, którym możemy latać po niebie i podziwiać kunszt graficzny i niesamowite widoki. No kurde, zrobili mi tym dzień i za każdym razem, gdy wsiadałem albo na miotłę, albo na skrzydlatą bestię, to nie mogłem się nadziwić, jaki ten świat jest piękny. I jeśli chodzi o postacie, to mamy różnorodnych bohaterów, którzy mają unikalne charaktery i dodatkowo możemy się do nich zbliżyć. W sensie zostać przyjaciółmi. Z tego co wiem, to każdy dom w Hogwarcie ma też swoje unikalne zadanie, przypisane tylko i wyłącznie do danego domu, także warto rozmawiać z innymi postaciami. Ta gra zaoferowała mi naprawdę wiele rzeczy. Różnorakie misje, naprawdę ciekawe postacie, sporo możliwości co do ekwipunku, eksploracji i sposobów, w jaki chcę zwiedzać ten świat. Nie mogłem się tu nudzić i mogłem również podejmować różne decyzje moralne, jak chociażby to, czy chcę stosować zaklęcia zakazane jak Avada Kedavra, bo tak, również można się ich tu nauczyć. Ta gra sprawiła mi naprawdę wiele frajdy, ale i bolączki. Tak, są też pewne minusy, jak momentami miałem błędy czy dziwne animacje, ale przede wszystkim coś, za co twórcy powinni zabrać się już dawno temu i coś, czego naprawdę nie mogę przebaczyć. Panie i panowie, przedstawiam wam optymalizację.
a raczej jej brak. Trudno mówić o stabilności czy dobrej optymalizacji, gdy w zamku w Hogwarcie mam 144 klatki na sekundę, a w takim Hogsmeade, czyli w wiosce w pobliżu szkoły, już po 40-50. To jest jakaś kpina, przyznam. I uwaga, zmniejszyłem nawet ustawienia graficzne i niewiele to pomogło, a to niesamowicie psuje mi chęć do zwiedzania tego miasta, bo zwyczajnie wkurzał mnie nagły przeskok w FPS-ach. To jest coś, za co naprawdę powinni się wziąć. Również ilość błędów mnie niemiłosiernie wkurzyła, bo nie zliczę ile razy jak chociażby podnosiłem jakiś przedmiot za pomocą zaklęcia, by go przenieść, to uderzyłem w ścianę, po czym wleciał w nią i nie mogłem go już zabrać, bo był poza moim zasięgiem. Nawet chyba w którymś Funny Moments wstawiłem ten fragment. No i crashe. 2 razy mi się zdarzyły. Ta gra zafundowała mi wiele przyjemności i radości, ale i pewne bolączki, które zadziwiają mnie, bo gra ma ponad rok, a pewne błędy do dziś nie zostały naprawione, a powinny być priorytetem. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Gra wymaga pracy nad optymalizacją i błędami. W zamku chodzi gładko, pięknie, a w takim mieście już czuję te nagłe skoki w FPS-ach. Dodatkowo błędy czy crashe psuły mi chęć do kontynuowania gry, ale jednak za bardzo mi się podobał ten świat i możliwości, jakie oferował. Także trochę do poprawy jest. Audio. Muzyka w tej grze niesamowicie mi się podobała, bo była klimatyczna i parę razy można wychwycić motyw muzyczny z Harry'ego Pottera, także są i smaczki z filmów. Gameplay. Grało mi się naprawdę przyjemnie i możliwości, jakie oferuje ta gra, są spore, więc nie nudziłem się tu ani trochę, ale jak już ukończyłem ten tytuł i zrobiłem wszystkie misje poboczne, to odczułem taką pustkę, że mam już wszystko zrobione. Grafika. Wygląda naprawdę ładnie i widoki, jakie można uświadczyć chociażby podczas latania na miotle, są naprawdę zaskakujące i przyjemne dla oka. Podsumowując, Hogwarts Legacy to gra naprawdę świetna. Sporo zadań, wiele miejsc do zwiedzania, ciekawe postacie i ogromna ilość rzeczy do roboty w tej grze sprawia, że nie da się tu nudzić. Podobało mi się spędzanie tu czasu, mimo błędów czy bolączek, ale mam nadzieję, że zdecydują się naprawić te problemy, bo tytuł, gdyby był w pełni sprawny, to byłby jeszcze lepszy. Jestem ciekaw, czy gra będzie miała kontynuację, bo niby historia została zamknięta, ale kto wie, może po sukcesie jedynki postanowią coś zrobić jeszcze w tym uniwersum. Tego nie wiem, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu poczekać. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!